Cześć, tutaj Wojtek z Enduro Rodzinki. Wraz z Kasią zapraszamy Was na Wirusa Bałkańskiego. Przygodę z lata 2021. Będzie trochę offroadowo, szlakami TET i nie tylko. W większości na 2 kołach i trochę na wodzie. Jedziemy 2 motocyklami. Ja na Hondzie CRF 250L o wdzięcznym imieniu Ochmalo, A ja na KTM 690. Szalonej dzikusce. Naszą krótką opowieść zaczniemy w Macedonii, później Albanii, Czarnogórze oraz przepięknej Bośni i Hercegowinie. Zapraszamy Was na naszą wyprawę. Startujemy od jednodniowej wycieczki katamaranem, czyli sami przyznacie, dość nietypowo jak na offroadową wycieczkę motocyklową. Woda tutaj jest przeźroczysta, miasto tętni życiem, przyciąga urokliwymi uliczkami, zabytkami i doskonałym jedzeniem. Koniecznie spróbujcie ciewapcici w knajpie w Kuszno. Nad brzegami są usytuowane prawosławne cerkwie, niektóre z IX wieku, z oryginalnymi freskami. Do tego miejscówki, takie jak Zatoka Czaszek z zatopioną osadą sprzed kilku wieków. Są także źródła krystalicznej wody z naturalnymi kanałami, po których suną gondolierze niczym w Wenecji. Po długaśnej drodze tranzytowej widok jeziora otoczonego górskimi szczytami przyciągnął nas na 2 dni do miasta Ohrid. Miejscówka wraz z jeziorem jest pod patronatem UNESCO i muszę przyznać, robi ogromne wrażenie. Obiecujemy sobie, że tutaj na pewno wrócimy, wraz z całą Enduro rodzinką. Spragnieni offroadu ruszamy dalej, w stronę Albanii. Stopniowo dawkujemy sobie poziomy trudności jazdy, przy okazji zwiedzając cudy natury, jakimi Albania może się pochwalić. Jednym z nich jest kanion Osumi, dzieło matki natury, które ciągle się kilometrami wraz z rzeką Devoli. Na nocleg wybieramy samo centrum miasta Berat. Okazuje się, że ścisłe centrum to po prostu średniowieczny zamek nazwany Tysiącem Okien. Przed bramą widnieje zakaz wjazdu. Po chwili rozmowy z lokalnym przewodnikiem wspominamy, że mamy nocleg u Wasila. W momencie dostajemy oficjalną zgodę na wjazd przez bramę, a nasz nowy znajomy krzyczy: jedźcie niczym królowie. Ile wy w ogóle macie tych koni? Poranek zaczynamy od rekordowego 38,6 na termometrze. Nasi gospodarze Wasil i Nina witają nas pysznym śniadaniem, racuchami z dżemem figowym, oczywiście zrobionym przez Ninę. Długo rozmawiamy o tym, jak żyje się w Albanii. Mimo wielu trudów życia ludzie tutaj są uśmiechnięci, życzliwi i bardzo otwarci. Na koniec wisienka na torcie. Jeździmy sobie zakamarkami zamkowych alejek i w drogę na północ, do Szkodry. Następny poziom trudności drogi offroadowej to już słynna pętla w Górach Przeklętych do malowniczej miejscowości TET.
Zaczynamy ją od perkal i powolutku chłoniemy widoki. Jest mega ciepło, powyżej 40 stopni w cieniu. Dla kontrastu woda w górskich potokach ma chyba z 5 stopni. Dobra, i gazu. Dobrze. Dobra. I się zatrzymaj tam dalej, no. No i mam prawego buta zamoczonego. Ale tylko prawego. Lewy jest... Trasa do TED zajęła nam w sumie cały dzień. Upał i luźne kamienie mocno sprawdzają nasze umiejętności, no a przede wszystkim moje, i wytrzymałość fizyczną. Czym bliżej zachodu słońca, tym robi się coraz bardziej magicznie. Trochę zmęczenia się wkradło. Hello. Lecimy. Jesteśmy! Wioska Ted wita nas wspaniałymi widokami i niesamowitą gościnnością. O poranku wybieramy się na 3-godzinny szlak na wodospady. Mijamy bardzo klimatyczną osadę namiotową, gdzie po prostu można sobie zarezerwować miejsce na owczej skórze lub namiot. Wodospad jest śliczny, ale nasze taczańskie siklawy robią lepszą robotę. Mijamy typowe bałkańskie obrazki. Świnie, kozy, konie, owce na drogach są czymś zupełnie naturalnym i pełnoprawnym użytkownikiem dróg publicznych. Na samej granicy z Czarnogórą witają nas stada owiec. Niektóre barany z wielkimi jajami. Jaka barana. Aha. No mu się majtają. Po nasyceniu się widokami jeziora Szkoderskiego wbijamy w wysokie góry Durmitoru. Wita nas kanion Nevidio i cudowna droga offroadowa przez góry i pastwiska. Widoki tutaj to uczta dla duszy, a sama trasa to raj dla naszych motocykli. Jest pięknie. Jesteśmy jak w 7. niebie. Jesteś w Hollywoodach, ale nie przejmuj się. Oho. Następny dzień i następna przygoda. Zawsze chciałem przejechać się Land Roverem Defenderem. Udało się i to w nie byle jakich okolicznościach. Jedziemy na rafting na rzekę Tarę. Teraz będzie fajnie. Woda w lipcu miała bardzo przyjemny nurt, taki nawet z nutką adrenaliny i emocji. Tu zobaczycie Kasię, która właśnie sprawdza,
temperaturę wody. Nagrywa się? Chodź. Po małej bitwie na Pagaje wyruszamy w stronę Bośni i Hercegowiny. Dla nas najbardziej nieodkryta część wyprawy, z ogromnymi przestrzeniami, po których można śmiało śmigać naszymi motkami. Czasem śpimy na dziko nad jeziorami, a następnego dnia w tłocznych miastach, jak na przykład Mostar. Kontrasty, piękna natura, niesamowicie życzliwi i pogodni ludzie. W Bośni zdobywamy Ploćno, 2242 metry nad poziomem morza. I dalej kierujemy się na północ. Ja cię kręcę. Niesamowite, nie? Wow! Jaki widok! Dobra, teraz trzeba zjechać. Powoli zbliżamy się do Sarajewa, które jest naszym oficjalnym punktem zakończenia szlaków terenowych i powrotem na autostrady. Zwiedzamy Baszczacirę, główny targ miasta Sarajewo i chłoniemy tkankę tego wielokulturowego miasta, dosłownie i przenośni. That's Ira. Hello. Hello. Nema sensi polični otvojite oči. Naše luke na nebo, tenke raste. Się ucieszyłeś? Do zobaczenia na następnej wyprawie i widzimy się na szlaku. Kasia. Wojtek, Ochmalo i Dzikus.